Dzieci Kukurydzy 6, Powrót Izaaka to jedna z tych produkcji, bez której spokojnie mógłbym się obyć. Gdybym tego filmu nie obejrzał, nic by się nie stało, bo rzeczywiście, no wiem, że nie powinienem na początku mówić, że ten film jest dobry albo zły, to powinno być suspense na końcu, ale powiem Ci krótko, szósta część nie jest świetna, ale dlaczego, co, gdzie, jak, no o tym oczywiście będzie dzisiaj gadane, bo fabuła bardzo oryginalna. Przypomnę, jest nawet w zwiastunie wielkie napisane film na podstawie opowiadania Stephena Kinga. I Stephen King wielokrotnie w wywiadach powiedział, tutaj akurat cytuję wywiad dla Deadline Hollywood News z 2016 roku, powiedział, że mógłby się obejść bez wszystkich kontynuacji Dzieci Kukurydzy. Tak naprawdę ten film jest to pierwsza kontynuacja, która tak naprawdę nawiązuje do jedynki. To jest kontynuacja jedynki, czyli to, co było teraz po drodze, czyli część 2.5 odpuszczamy. Tutaj rzeczywiście jest bezpośrednia kontynuacja. No oczywiście wiemy, że wiele lat później taki sam zabieg między innymi będą stosowały teksańska masakra piłomechaniczną, czy chociażby Halloween. No ale oczywiście o tym za chwilę. Jaka jest fabuła? Proszę bardzo. Mamy dziewczynę, która przyjeżdża do Gatlin. W końcu mamy Gatlin. Powróciło po wielu częściach, gdzie nie było, bo odnaleźć chce swoją biologiczną matkę. W międzyczasie Izaak, okazuje się, że Izaak żyje. Pewnie, że tak. Jest w śpiączce i akurat się budzi. No i jak się możesz łatwo domyśleć, jeżeli coś może pójść źle, to pójdzie, więc tylko tyle rzeczywiście powiem w tym aspekcie. Fabularnie, ojej, tutaj jest bardzo źle, naprawdę bardzo źle. Mam tutaj oczywiście swoją ściągawkę, więc będę się nią wspierał, pomagał. Zacznę może od tego, że bardzo dużo jest głupich głupot, cytując kabaret, chyba Neonówkę w tym momencie, bo rzeczywiście ja wiem, że to jest horror, że to był straight to DVD, czy tam VHS, jak to się mawia, czyli prosto na wideo, więc nie było wielkich oczekiwań, że to będzie super, będzie świetnie, będzie rewelacja. No nie, tutaj po prostu mieliśmy mieć w miarę sensownych antagonistów, miało się lać dużo syropu nomen omen kukurydzianego, czerwonego, wiadomo o co chodzi, pozdrawiam algorytm, no i tego oczekiwaliśmy tylko i wyłącznie, a tutaj nawet tego nie dowieść, wiesz, bo czy są rzeczy, które mogę pochwalić? Oczywiście, że tak. Mam tutaj zaznaczoną jedną rzecz. Pewnie, że tak jest. Ciekawy klimat. Film ma, przynajmniej na początku, bardzo atrakcyjnie, można powiedzieć, budowane napięcie. Rzeczywiście jest to w miarę sensownie pokazane. Oczywiście nie mówię o fabule, bo fabuła to jest bzdura totalna, ale jeżeli chodzi o to, dokąd nas ona prowadzi, to rzeczywiście jest intrygujące, wiesz? I jest fajnie, jest ciekawe. Ta dziewczyna przyjeżdża do tego Gatlin tylko i wyłącznie po to, żeby w pewnym momencie zjechać z drogi. Jej auto wjeżdża w pole, oczywiście kukurydzę, i po 2 metrach ciach, chłodnica się gotuje. Swoją drogą, droga Ameryko, skoro tyle lat robisz auta i one tak naprawdę w co drugim straszaku, thrillerze i tak dalej, bardzo szybko się gotują, bo to jest chyba 3. albo 4. część filmu Dzieci Kukurydzy, gdzie wywala chłodnica, no to zastanówcie się, jakie wy te auta robicie. No i rzeczywiście mamy coś takiego. Mamy intrygującą główną bohaterkę, oczywiście w tej roli Natalii Ramsey, która z minuty na minutę okazuje się coraz większym bęcwałem niż tylko mogłaby być. No, każda kolejna rzecz, każda kolejna czynność, którą ona wykonuje, jest po prostu coraz głupsza. Wiesz, to jest perpetuum mobile w pewnym momencie, kula śnieżna, że ona robi jedną głupią rzecz, musi ją nadganiać kolejną głupią i tak dalej, więc po prostu nie jest rzeczywiście, pomyśl sobie, jest taka sytuacja, uciekasz przed zabójcami. Tutaj uwaga, zdradza jedną z ważnych scen. Uciekasz przed zabójcami, ale stwierdzasz, a nie, ja się jeszcze zatrzymam. Wezmę sobie prysznic. Tak, ja naprawdę to powiedziałem i naprawdę taka jest scena w tym filmie. Więc rzeczywiście nie jest dobrze, nie jest interesująco. Tutaj jest bardzo, bardzo słabo. Oczywiście film nie straszy, bo to nie tego rodzaju kino. I też film nie jest interesujący, jeżeli chodzi o sposób, w jaki bohaterowie gdzieś tam przenoszą się na łono Abrahama, więc nie jest to akurat rzeczywiście super świetna sprawa i to jest wielki minus tego i niestety nie możemy nic na ten temat poradzić. Jeżeli chodzi o aktorstwo, tak, wiesz dokładnie, że nie będę mówił, proszę bardzo, piękna sprawa. Tutaj te dialogi powiedziane wyraźnie, mówi to facet, który świszcze sepleni i ma beznadziejną dykcję, no ale dokładnie wiesz, jaka jest zasadność. Na plus pojawia się Stacy Keach, aktor, który oczywiście już lata świetności ma dawno za sobą. Tutaj on akurat w roli Doca Michaelsa.
rzeczywiście świetna sprawa. I pojawia się również Nancy Allen. No, Nancy Allen może się zastanawiać, a kto to Nancy Allen? To jest partnerka Murphy'ego z Robocopa. Oczywiście z tego jest najbardziej pewnie znana. No i to jeżeli chodzi o jakieś tam ciekawe, interesujące punkty aktorstwa, by było na tyle. Bo to, że oczywiście powraca Josh Franklin w roli Isaaca, to jest świetnie. Powraca również Gary Bullock. Jak myślisz, kto to jest Gary Bullock? To już ci mówię, bo Franklin i Bullock to jedyni aktorzy, którzy wystąpili w więcej niż jednym filmie z cyklu Dzieci Kukurydzy. Franklin zagrał oczywiście rolę Izaaka w Dzieciach Kukurydzy z 1984 roku, wiadomo. I to był jego debiut ekranowy, a Bullock pojawił się jako inna postać w filmie Dzieci Kukurydzy 5. Tam grał rolnika w scenie z bar, więc akurat on jest bardzo nieistotny. Izaak tutaj rzeczywiście zaszalał. No i mamy tutaj naszą parę, czyli Stacy Keach i Nancy Allen. Nie są parą na filmie, ale dokładnie wiesz, o co chodzi. I tak naprawdę tyle. Wiesz, naprawdę tyle i akurat to jest norma, czy to właśnie seria Hellraiser, czy no Dzieci Kukurydzy, że gdzieś tam powiedzmy w 5., 7., 48 części pojawiają się jacyś znani aktorzy, albo którzy dopiero zaczynają. No, wiadomo, Teksańska Masakra Piomechaniczną 4 to debiuty Matthew McConaughey'a i Renée Zellweger, późniejszych oscarowych aktorów, a Hellraiser bodajże 7 albo 8 to przecież Henry Cavill tam zaczynał, a tam też pojawił się Lance Henriksen, już znany weteran. Więc tutaj rzeczywiście jest bardzo, bardzo źle, ale pewnie wszystkich przekonała kasa, jaką dostali, ale też Nancy Allen to nie jest jej pierwszy występ w ekranizacji twórczości Stephena Kinga. Wystąpiła już wiele, wiele lat temu oczywiście w Carrie, to jest 1976 roku, tam się pojawiła jako postać drugo, trzecio, czwarto, piątoplanowa, to już dla ciebie do ocenienia. Film tak naprawdę nie nawiązuje do poprzednich części, tym bardziej, że no, skoro to ma być bezpośrednia kontynuacja jedynki, no to tamte części odrzucamy jak najbardziej. Jest podobna zasadność tutaj, jak chociażby w Piątku 13, ponieważ Dzieci Kukurydzy to jedna z najdłużej trwających serii horrorów. Tak samo zresztą jak miało to miejsce przy okazji Jasona Voorheesa, wtedy kiedy był kręcony. W przeciwieństwie do Jasona Voorheesa, który jest obecny w każdym filmie Piątek 13 jako główny antagonista. No to akurat bym się nie zgodził, bo Jason nie w każdej części jest, no ale mniejsze, nie o tym. Ci, którzy widzieli Piątek 13 i 1 dokładnie wiedzą, o co chodzi. A w filmach Dzieci Kukurydzy jest wielu różnych antagonistów, więc rzeczywiście tutaj się trzeba z tym zgodzić, ale pomimo tego wszystkiego, pomimo tych rzeczy, no tutaj mam tak naprawdę, żeby nie było, że tylko i wyłącznie z głowy mówię, no to niby coś tam, wiesz, jest jakaś próba, bo niby dziewczyna urodziła się w Halloween, no ktoś może powiedzieć, o fajnie, Halloween i tak dalej, to rzeczywiście jest dobre. Wracamy do Gatlin, no to niby jest dobra sprawa, ktoś by myślał, a co z tego? No to, że w ostatnich częściach w ogóle całkowicie o tym zapomnieliśmy. Także jest, no, że powrócił Izaak z oryginału i tak dalej, ale cytując Misia, to wszystko nie sprawia, że te plusy przesłonią nam minusy, więc rzeczywiście Dzieci Kukurydzy 6, tak jak najbardziej, Powrót Izaaka to jest bzdura. To jest totalna bzdura, to jest film niewarty obejrzenia, no chyba, że ktoś jest wielkim fanem twórczości Stephena Kinga, to oczywiście trzeba obejrzeć, trzeba wziąć i odhaczyć. Chyba, że ktoś jest wielkim fanem serii Dzieci Kukurydzy, to trzeba odhaczyć. Chyba, że ktoś jest fanem horrorów, to trzeba tego filmu nie oglądać. Ktoś lubi się bać, tego filmu się nie ogląda. No ale dla tych wszystkich, którzy mimo to chcą obejrzeć, w opisie, także w jednym komentarzu wrzucę link do tego filmu. Możesz go sobie kupić i zobaczyć, jak to wygląda. Na Amazonie jest dostępny. Ale ktoś by pomyślał, okej, w porządku, no może będzie rzeczywiście dobrze, bo może będzie ciekawy, bo pierwszy film to, jak już mówiłem wcześniej, 84 rok, to jest 99, czyli 15 lat aż minęło od premiery, a oni się ciągle nie nauczyli. Ciągle kolejne części powstawały, ażeby zachować prawa autorskie, bo pamiętaj, tak jest skonstruowana przynajmniej ta konkretna umowa, że co kilka lat musisz wypuścić film, inaczej tracisz prawa autorskie. I to jest bardzo często zresztą stosowane w Hollywood, stąd dostawaliśmy mnóstwo Piątków 13, Halloweenów i tak dalej, tylko i wyłącznie, żeby zachować prawa autorskie. No ale to też sprawia, Władca Marionetek, Władca Lalek, też świetny przykład tego, że o prawach autorskich. I to sprawia, że oni robią, gdyż chcą zachować prawa,
ponieważ to im się opłaca. To nie jest nagle tak, że ten film kosztował, no teraz obstałem, bo akurat nie dotarłem niestety do takich informacji, bo rzeczywiście przeczesałem internet cały. Jestem jak Chuck Norris, przeszedłem internet od A do Z i nie ma informacji, że załóżmy, wydali $1 milion na produkcję filmu i on zarobił 10 tysięcy. No nie, skoro wydali $1 milion i chcą zachować te prawa, to ten film pewnie zarobił tam z 2-3 miliony, bo też pamiętaj, że tutaj jest produkcja stricte od razu na wideo, wtedy akurat przynajmniej. Ale później, lata później, to było wszystko przetransferowane na DVD, na Blu-raye, w tym momencie pewnie na VOD, czyli na platformy różnego rodzaju streamingowe. No wiem, że w Polsce akurat jest delikatnie mówiąc kłopot, ale świat filmu to rzeczywiście nie tylko Polska, powiem tak, Polska to jest taki mały, nawet nie tyle procent, co promil światowego VOD, więc rzeczywiście te filmy cały czas zarabiają, wiesz, no i taka to jest sytuacja, że oni stwierdzili, okej, no dobra, robimy, lecimy dalej i rzeczywiście, bo siódemka bardzo szybko w miarę powstała, 2 lata później dostaliśmy Children of the Corn Revelation, o tym będzie oczywiście za czas jakiś, a ta część, czyli część 6, nie, to jest film do zapomnienia, nie oglądaj, no chyba, że jak mówiłem, fanem jesteś Kinga albo Dzieci Kukurydzy, to wtedy jak najbardziej i dodatkowo weź, udostępnij tę recenzję na swoich mediach społecznościowych, niech twoi znajomi, którzy mogą oglądać takie produkcje, którzy lubią, obejrzą tę recenzję i stwierdzą, okej, proszę bardzo, no to jednak jest produkcja, którą nie będę nigdy oglądał, bo rzeczywiście nie chcę, bo nie potrzebuję, bo to jest po prostu coś złego, coś okropnego, zdarza się tak jak najbardziej, a na tej liście jest więcej kultowych horrorów, niektóre lepsze, ale są też takie, które tak jak najbardziej szkoda czasu, żeby oglądać.